Ścieżki w Honkai Star Rail definiują rolę postaci w walce. Wiele ludzi uważa, że grywalne ścieżki nie mają żadnego pokrycia w lore i to tylko mechanika. Nie jestem fanem tego punktu widzenia. Moim zdaniem to trochę leniwe. Dlatego przedstawię wam ciekawszy punkt widzenia, że postacie faktycznie fabularnie podążają ścieżką, która jest ich grywalną. Ewentualnie ich życie jest mocno związane z daną ścieżką. Pamiętajcie też, że w tej grze jest mnóstwo postaci i nie każdą dogłębnie analizowałem, więc jeśli znajdziecie kogoś, kto waszym zdaniem nie pasuje do tego, co wam przedstawię, to piszcie w komentarzach. Chętnie spróbuję jakoś wyjaśnić, ewentualnie przyznam się do błędów. Na wstępie jeszcze wspomnę, że teoria została zainspirowana filmem I Am Emma Mae, natomiast ona mówiła tylko o Jingyuanie, The Hunt i Nihility, dlatego chcę rozwinąć tą jej myśl. Zapraszam także na jej kanał po więcej teorii z Honkai Star Rail i innych gier. No to zaczynamy. Najpierw, skąd w ogóle się wzięło zdanie, że grywalne ścieżki są bez znaczenia? To proste, bo nie każda postać jest grywalna na ścieżce, którą wyznaje. Tylko, że to pomija kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, ścieżki nie są kultami. Można podążać wieloma naraz. Na przykład każdy z załogi Astral Express podąża Trailblaze oraz swoimi. Co więcej, ścieżki są bardzo ogólne. Wystarczy być pomocnym dla innych, analizować wszystkie możliwości przed działaniem, czy nawet nic nie robić i będzie się na jakiejś ścieżce. A i jeszcze jedno, w tej analizie nie brałem pod uwagę protagonistów, dlatego że mają oni dostęp do mocy ścieżek dzięki spojrzeniom Ionów, więc jest to coś zupełnie innego. Można uzyskać dar od Iona nie wyznając go. Spójrzcie na przykład na Fushwand, wyznaje ona The Hunt, grywanie jest Preservation, a trzecie oko ma od Nousa. Dobra, skoro to mamy z głowy, to przejdźmy do głównej części filmu. Zacznijmy od czegoś prostego. Abundance. Wiele postaci na tej ścieżce jest medykami lub ma jakieś medyczne umiejętności, jak Lynx. Ale to za mało, to tylko wiedza, no i mamy Gallaghera i Loczek, którzy do tego nie pasują. Odwołam się tutaj trochę do tekstu o tej ścieżce w ekranie ładowania. Według niego Abundance polega nie tylko na leczeniu, ale także na byciu bezinteresownym. I teraz to ma sens. Medycy naturalnie są bezinteresowni, więc skupmy się na Gallagherze i Loczy. Jeśli pamiętacie Penaconi, to z pewnością wiecie, jak dużą rolę odegrał tam Gallagher, a nie oczekiwał on niczego w zamian. Gdy skończy swoje zadanie, rozpłynął się, dosłownie i w przenośni. Co do Loczy, jego postać jest tajemnicza i na pewno jeszcze jego wątek by się rozwinie. Ale z tego co wiemy na ten moment, on także pomaga nam bezinteresownie. Pomógł Sushang w walce, a później naprawi ciało Shui. Następnie przejdźmy do podobnej ścieżki, czyli Preservation. Mamy niewiele postaci na tej ścieżce, ale wszyscy starają się uchronić coś lub kogoś przed zniszczeniem. Shepard jest oczywisty, w końcu należy do Silver Main Guards. Fushwand dzięki wizjom przyszłości podejmuje najlepsze decyzje, aby Xianzhou ocalało. A Aventurin dołączył do IPC, by chronić swoją rasę. Erudition to ścieżka wiedzy i analizowania. Wiele z grywalnych postaci na tej ścieżce jest po prostu mądra, ale także potrafi analizować wiele rzeczy naraz. Weźmy na przykład Serval. Jej mechanika zadawania większych obrażeń porażonym przeciwnikom pasowałaby do Nihility, jednak jest Erudition. Bo dawniej Serval była naukowcem w Silver Main Guards, a teraz jest gwiazdą Rocka z warsztatem z wynalazkami. Widać, że ona musi zajmować czymś swój umysł. Świetnie tutaj pasuje także Jingyuan. Za każdym razem, gdy Xianzhou jest w niebezpieczeństwie, to Jingyuan jest 5 kroków przed wrogiem, nie dając po sobie tego znać. Jakby tego było mało, on nieraz wygrał z Fushwand w szachy. Przypominam, że ona może widzieć przyszłość. A on i tak ją ograł. Jeśli to nie dowodzi, jak wielkim geniuszem strategicznym jest, to nie wiem co. Także ciekawa sprawa jest z Rapun. Nie wyznaje ona Erudition w żaden sposób, ale wiemy, że powstała przez eksperymenty doktora Primitive, który jest emanatorem Erudition. Więc całe jej życie jest właśnie narzucone przez tą ścieżkę. Tak jak Lan stał się Ionem w jednym celu, tak ci, którzy podążają jego ścieżką, wiedzą co muszą zrobić i dążą do tego mimo przeszkód. Rodzima planeta Botfielda została zniszczona przez IPC, dlatego przysiągnął on zemstę i jego działania są głównie przeciwko IPC. Motywacją Zilli jest stworzenie lepszej przyszłości dla mieszkańców podziemi Belebog. Nawet March była zdeterminowana, by uczyć się walki mieczem i wyciągała z każdej sytuacji lekcje do tej sztuki, co można było zobaczyć w evencie poświęconym temu.
Harmony to ścieżka polegająca na wspieraniu innych oraz współpracy. Hania jest wsparciem dla swojej siostry. Przyjęła ona pakt, na mocy którego dusza Shuei jest zamknięta w mechanicznym ciele. Gdyby nie ten pakt, to te siostry byłyby rozdzielone przez śmierć. Tribi pomaga w Flame Chase Journey jak tylko może, otwierając portale, no i przecież także bierze w tym udział. Sparkle pomogła nam zrozumieć, że jesteśmy zamknięci we śnie Order, a także można powiedzieć, że była naszą skrzydłową do randki z Firefly. Przypadek Nihility jest bardzo ciekawy. Nihilizm wcale nie jest depresyjną filozofią, chociaż mamy postacie, które to reprezentują, jak Acheron, Fugue i Black Swan, do której wrócę później, bo to jest bardzo ciekawe. Ale mamy też pozytywny nihilizm, na przykład Gwenathan. Widzicie, według nihilizmu nic nie ma znaczenia. Dlatego to my musimy nadać znaczenie temu, co robimy. Może przykład Syzyfa z mitologii greckiej pomoże w zrozumieniu tego. Jak wiadomo, Syzyf za karę musi wytaczać głaz na górę, tylko po to, by ta wypadła mu tuż przed szczytem. Według niektórych interpretacji, Syzyf nawet po skończeniu swojej kary wciąż to robił, bo zwyczajnie polubił tą swoją bezcelową pracę. Dlatego sądzę, że grywalne postacie na ścieżce Nihility robią swoje bez jakiegoś większego powodu, bo po prostu to lubią. Luka uwielbia walczyć i nie potrzebuje ku temu żadnego powodu, tylko okazji. A Gwenathan odnalazła radość w występach ulicznych i tworzeniu kontentu. W sumie jest moją koleżanką po fachu z innego wszechświata. A Cypher lubi kraść i przechytrzać dla samej przyjemności z tego. Też dlatego Anaxa nie jest Nihility, choć nakłada wrażliwość na elementy jak Silverwolf, jego badania mają jakiś cel. Dobra, ale wracając do Black Swan, jak obiecałem. Pamiętacie jej scenę tańca z Acheron? Ta scena miała większe znaczenie niż tylko pretekst do przyshipowania tej dwójki. Otóż Black Swan jest memetic entity, a więc żywymi wspomnieniami, a Acheron jest emanatorem Nihility, jedynej ścieżki zdolnej zniszczyć wspomnienia. Dlatego, gdy Black Swan spojrzała w wspomnienie Acheron, użyła prawdopodobnie jedyną moc we wszechświecie zdolną zniszczyć jej formę oraz wszystko, czemu poświęciła swoje życie. A więc jest ona Nihility, bo przez tą interakcję jest świadoma, że wszystko, czemu poświęciła swoje życie, i tak zostanie zniszczone przez IX-a. Cóż za ironia. Czas na Destruction. I przy tej ścieżce chciałbym pozdrowić Kerry Sirwell. Jej teoria o tej ścieżce, którą podzieliła się w komentarzach w jednym z moich poprzednich filmów, pomogła mi z tą częścią teorii. Otóż według niej Destruction to nie tylko zniszczenie, ale stworzenie czegoś nowego w miejscu tego, co zostało zniszczone. I teraz symbol tej ścieżki ma więcej sensu. Jest nią wieża, a w kartach Tarota wieża oznacza właśnie zniszczenie i powstanie czegoś nowego, a zatem zmianę. A kto ma się do postaci na tej ścieżce? Blade oraz Jingliu są pod wpływem Mara, a więc przechodzą wiele zmian w ciele i psychice. Ciekawie tutaj pasuje Dan Heng, ale nie ten Dan Heng, a konkretnie Dan Feng, jego poprzednie wcielenie, bo próbował on zburzyć cykl odradzania się Wilyadra. Niby można powiedzieć, że to jego poprzednie życie, więc nie powinno się liczyć, ale ma jednak dostęp do mocy i wiedzy z tego życia, choć nie powinien, więc według mnie to wciąż pasuje. Akurat mówiłem, że nie będę brał pod uwagę protagonistów, ale teraz Destruction jako pierwsza ścieżka ma ogromny sens. W końcu to był początek nowego życia dla naszych protagonistów. I to dosłownie. No i finalna ścieżka. Remembrance. I cóż, niestety tutaj jest mały problem. Bo skoro to jest nowa ścieżka, to w momencie tworzenia tego filmu mamy tylko 3 grywalne postacie z niej, nie licząc Trailblazera. I żadna następna nie jest zapowiedziana. Co więcej, w przeciwieństwie do pozostałych 7 ścieżek, nie ma ona wiadomości przy ekranie ładowania, która mogłaby mi pomóc. To trochę mało, żeby zrobić jakieś solidne powiązanie. Dlatego jeśli macie jakiś lepszy pomysł, albo mój stanie się nieaktualny, to przypnę komentarz z lepszym pomysłem. A na razie co to za pomysł? Cóż, uważam, że Remembrance, tak samo jak grywalnie, jest mieszanką innych ścieżek. Aglaia jest skupiona na swoim zadaniu jako Flame Chaser, więc Hunt. Hyacinth jest bezinteresownym medykiem, Abundance. A Castoris nie tylko jest półbogiem śmierci, ale także chce sprawić, by nikt w Amphorius już nigdy nie umierał. Zatem Destruction. Sam nie jestem zadowolony z tego, ale myślę, że to chyba zrozumiałe, dlaczego to jest jedyny wniosek, który tutaj widzę. No cóż, tym lekko antyklimatycznym akcentem kończymy ten film.
Dzięki za oglądanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach, no i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!